Okay. Transformator ochronny typ TB100A. No i mamy tutaj całe wnętrze naszego transformatora. Ostrożnie, żeby tego nie uszkodzić. O. Mam cały transformator wyjęty z obudowy. Tutaj mamy to wyjście z uzwojenia wtórnego. No i trzymają się fajnie. O, teraz mamy 23,9, prawie 24 V. Włączam zasilanie, bardzo ładnie buczy ten transformatorek. O, jak widzicie, żarówka bardzo ładnie się zapala, ona jeszcze nie świeci z pełną mocą. Cześć, dzisiaj na moim stole warsztatowym zebrałem sobie małą kolekcję różnych transformatorów i jeden z nich chciałbym dzisiaj obejrzeć, ale najpierw powiem wam, co tutaj stoi. Niektóre z tych transformatorów oglądaliśmy już w poprzednich nagraniach. Mam tutaj transformator TB2 wyprodukowany w roku 1955 w ładnej bakelitowej obudowie, przeznaczony raczej do powieszenia na ścianie. Widać tutaj otwory montażowe, którymi można było ten transformator przykręcić. To jest transformator o napięciu pierwotnym 220 V i napięciu wtórnym 28 albo 36 V, zależnie od tego, jak podłączyło się tutaj przewody. Przyznaję, że nie jestem tak do końca pewien, jakie urządzenia, jakie maszyny tym napięciem 28 czy 36 V były zasilane. Nie wiem dokładnie, w jakich warsztatach czy może małych fabrykach takie transformatory były wykorzystywane. To, co wiem, to że ten transformator został wyprodukowany, tak jak jest tutaj oznaczenie na obudowie, w zakładach oznaczonych symbolem A1, a jeżeli zajrzymy sobie do starego informatora zaopatrzeniowca, to pod tym symbolem A1, przepraszam, znajdziemy zakłady wytwórcze aparatów wysokiego napięcia imienia Dymitrowa w Warszawie, ulica Gocławska. Mówiliśmy już o troszeczkę nowszej wersji takiego transformatora. To jest też transformator wyprodukowany w zakładach wytwórczych aparatów wysokiego napięcia w Warszawie. Transformator TB3 również w bardzo ładnie zachowanej bakelitowej obudowie. I ten transformator wytwarzał napięcie wtórne 4, 6, 12 lub 24 V i on pochodzi z roku 1963. Sprawdzaliśmy już w oddzielnym nagraniu, jak ten transformator jest zbudowany i czy działa. Zresztą link do tego nagrania umieszczę też na końcu tego filmu. To są te dwa, nie najstarsze, ale jedne z najstarszych moich transformatorów właśnie z warszawskich zakładów. Oglądaliśmy też w jednym z poprzednich nagrań ten transformator z warszawskich zakładów silników elektrycznych, transformator ochronny czy transformator bezpieczeństwa o napięciu wtórnym 24 V. Można było na przykład jakieś lampki warsztatowe do niego podłączać. Tutaj są dwa gniazdka na obudowie. Niestety, tak jak mówiłem wam w nagraniu, jest to tylko obudowa transformatora, w środku pusta, samego transformatora w niej nie ma, a ja do dzisiaj jeszcze nie znalazłem takiego transformatora z warszawskich zakładów silników elektrycznych, jaki najchętniej chciałbym właśnie w tej obudowie odtworzyć, także ona sobie stoi i na razie czeka na lepsze czasy. Chyba najstarszym eksponatem w całej tej mojej kolekcji jest ten właściwie prostownik z Philipsa, wyprodukowany, o ile wiem, w latach 20. czy na przełomie lat 20. i 30. XX wieku, czyli jest to urządzenie no praktycznie już stuletnie i był to prostownik służący, o ile wiem, do ładowania akumulatorów radiowych. Niestety to urządzenie w tej chwili na pewno jest niesprawne. Wydaje mi się, aczkolwiek jeszcze go nie otwierałem, ale wydaje mi się, że w środku znajduje się oryginalny transformator, natomiast na pewno nie ma tutaj dwóch lamp, które powinny się w tym prostowniku znajdować. Ale czy takie lampy da się zastąpić, czy to urządzenie w ogóle będzie działało, tym się zajmiemy w oddzielnym nagraniu, bo na pewno bardzo warto będzie temu staremu seniorowi techniki poświęcić oddzielne nagranie. A dzisiaj chciałbym się zająć tym transformatorem, który chyba z tych wszystkich jest najnowszy i on jest kuzynem tych dwóch.
transformatorów z warszawskich zakładów aparatury wysokiego napięcia, natomiast powstał już w Przemyślu, a dokładniej w przemyskiej Faninie, specjalizującej się chyba do dzisiaj w produkcji właśnie takich transformatorów ochronnych czy transformatorów bezpieczeństwa. Odstawię na razie te inne eksponaty i powiem Wam o tym transformatorze i spróbujemy go oczywiście otworzyć, zajrzeć do niego do środka i zobaczymy też, czy w ogóle jest sprawny. Powiedziałem Wam, że ten transformator z przemyskiej Faniny jest kuzynem tych prezentowanych wcześniej bakelitowych transformatorów TB2 i TB3 wyprodukowanych w warszawskich zakładach wytwórczych aparatów czy aparatury wysokiego napięcia, bo tak naprawdę fabryka w Przemyślu od końca lat 50. do końca 60., chyba do 68 roku, funkcjonowała jako przemyski oddział tych warszawskich zakładów wytwórczych aparatów wysokiego napięcia i chyba dopiero od 68 roku, gdzieś do drugiej połowy lat 70. działała jako niezależna fabryka aparatów elektrycznych niskiego napięcia Fanina. Później przechodziła jeszcze różne przekształcenia. Po 76 roku funkcjonowała jako fabryka pras automatycznych. Od początku lat 80., gdzieś od 82 roku jako fabryka aparatury elektromechanicznej Fanina, czyli wróciła do dawnej nazwy i do dzisiaj działa już jako spółka akcyjna, właśnie jako Fanina, jako fabryka aparatury elektromechanicznej. No ale my będziemy mówić o tym czasie gdzieś początku lat 70., kiedy przemyskie zakłady czy przemyska fabryka działała jako fabryka aparatów elektrycznych niskiego napięcia. Rzućmy może najpierw okiem od razu na tabliczkę znamionową na tym transformatorze. Ja go sobie odwrócę, ale wyświetlę Wam na pewno tutaj z boku tabliczkę. Mamy tutaj napis transformator ochronny typ TB100A. Tutaj jest zgodność z normą z 63 roku, jest numer fabryczny, chyba 28256, jest data produkcji. Wydaje mi się, że tutaj jest wybite 7010, czyli chyba, albo 1070 raczej, przepraszam, czyli październik 1970 roku. No i to było już 2 lata po wyodrębnieniu fabryki Fanina z tych warszawskich zakładów. No i mamy tutaj oznaczenia napięcia pierwotnego 220 V, napięcia wtórnego 24 V. To, na co warto zwrócić uwagę, to jest może podana wartość mocy tego transformatora, podana w voltoamperach VA. Taka rzecz typowa właśnie dla transformatorów, czy jakichś generatorów prądu, czy na przykład jakichś zasilaczy awaryjnych. To jest tak zwane oznaczenie mocy pozornej, to już elektrycy będą o tym mieli dużo więcej do powiedzenia. I to w uproszczeniu jest po prostu iloczyn napięcia i natężenia, czyli voltów i amperów. Gdyby tak ogólnie przeliczyć to na moc podawaną w watach na urządzeniach, no to pewnie by tu wyszło 100 watów na tym transformatorze, jeżeli byłby on właśnie używany, nie wiem, do zasilania jakichś lampek. Tutaj dla porównania na jednym z tych starych transformatorów z 55 roku również jest podana moc 120 voltoamperów, a spojrzę jeszcze na ten transformator z warszawskich zakładów silników elektrycznych, nie pamiętam, tutaj jest moc podana jako 150 voltoamperów. Na tym innym starym transformatorze TB3 chyba w ogóle tej wartości mocy podanych nie ma. No, poza tym, tak jak powiedziałem, inne oznaczenia, tam dopuszczalna temperatura otoczenia 40 stopni, czyli nie w jakichś bardzo gorących pomieszczeniach, no, częstotliwość sieci 50 Hz, ciężar 5,1 kg. To jest właściwie wszystko, co tutaj znajduje się na tej tabliczce. Ciekawi mnie, czy jest tutaj na przykład jakaś uszczelka zabezpieczająca ten transformator dodatkowo przed wilgocią, no bo ewidentnie tutaj gniazda bezpieczników, tak, są jeszcze zabezpieczone takimi gumowymi zaślepkami, czyli jest to też urządzenie przewidziane do pracy w warunkach, no może nie zalania wodą, ale w każdym razie jakiejś takiej podwyższonej wilgoci. Być może to nawet oznacza tutaj taka kropelka na tej tabliczce znamionowej. No i mamy logo Fanina Przemyśl, czyli już znika to dawne oznaczenie A1 warszawskich zakładów. To jest właściwie wszystko, co tutaj na tym
transformatorze się znajduje. Z drugiej strony mamy gniazdko, do którego podłączane były urządzenia zasilane właśnie prądem o napięciu 24 V, na przykład jakieś lampki warsztatowe. Sprawdzimy to sobie, bo taką lampkę mam, zresztą już ją wypróbowywaliśmy. Na górze jest rączka do przenoszenia tego transformatorka. Tutaj chyba brakuje jednej śruby, którą prawdopodobnie w środku przykręcony jest cały transformator. To jest wszystko. W niektórych starych transformatorach znajdowała się tu gdzieś jeszcze albo obok rączki, albo tutaj, nie wiem, obok wyjścia chyba tego gniazdka znajdowała jeszcze się śrubka, do której przykręcano przewód ochronny, przewód uziemiający. Tutaj tego już nie ma. Przewód ochronny znajduje się tutaj już w przewodzie i jest wtyczka przewidziana właśnie na takie gniazdko z bolcem, z przewodem ochronnym. Wydaje mi się, że jest to jeszcze oryginalny, gruby przewód długości, nie wiem, pewnie jakieś 1,5 metra, tak jak sobie go oglądam. A ja teraz proponuję, żebyśmy odkręcili te nakrętki znajdujące się w podstawce, bo chyba w ten sposób będzie można rozmontować tę obudowę transformatora. Tu chyba jeszcze znajdował się, nie jestem pewien, jakaś naklejka, ale ona już dawno odpadła. Niestety w transporcie uszkodzeniu troszeczkę uległo to gniazdko. Jak widzicie, ono jest tutaj ukruszone. Na pewno kiedy ten transformator zamawiałem, ono było całe i niestety jak go rozpakowywałem, to tutaj wypadły kawałeczki tego gniazdka. Ja nawet chyba je gdzieś schowałem, jak je znajdę, to spróbuję tutaj dokleić, chociaż wydaje mi się, że to było niekompletne. Dobra, odwracam teraz ten transformator i spróbujmy do niego zajrzeć. Pozwólcie, że zrobię w tym miejscu malutkie uzupełnienie już na etapie montażu tego nagrania, po tym jak rozkręciłem i ponownie zmontowałem ten transformator. Tak naprawdę, jeżeli chcecie się dostać tutaj do wnętrzności tego transformatora, obejrzeć, czy wszystko jest z tego rodzaju transformatorami w porządku, to wystarczy, jak odkręcicie kluczem z nasadką chyba 7 mm te 4 nakrętki i wtedy możecie podważyć tutaj jakimś lepszym śrubokrętem tę dolną pokrywę, wyjąć ją i macie właściwie dostęp do całego transformatora. Zresztą zaraz to na nagraniu zobaczycie. Tutaj są dwie śruby, które trzymają ten uchwyt z bezpiecznikami. Je trzeba będzie odkręcić, ale dopiero wtedy, kiedy chcielibyście wyjmować cały ten transformator z obudowy, żeby zajrzeć do niego, nie ma sensu, one mogą spokojnie zostać tutaj przykręcone. No i tutaj na górze obudowy transformatora są dwie śruby, tu za chwilę zobaczycie, że jest tylko jedna, bo pierwotnie tej jednej śruby nie miałem, jak gdzieś ją tam znalazłem i już przy montażu tego transformatora dołożyłem, no ale w każdym razie te dwie śruby trzymają cały ten transformator tutaj w tej obudowie. Gdybyście chcieli go wyjmować, to oczywiście trzeba je odkręcić, ale żeby do niego zajrzeć, nie ma takiej potrzeby. No i tu są jeszcze dwie śruby na gniazdku, na wyjściu z tego transformatora, na 24V gniazdku. Je też trzeba wykręcić tylko wtedy, jeżeli chcielibyście to gniazdko wysunąć, żeby wam nie przeszkadzało przy wyjęciu takiego całego transformatora z tej obudowy, natomiast tylko po to, żeby do niego zajrzeć, nie ma takiej potrzeby, więc jeżeli macie tego rodzaju transformatory, coś z nimi jest nie w porządku, to wystarczy, że odkręcicie te 4 nakrętki, podważycie albo nie wiem, może jakimiś szczypczykami też możecie tutaj złapać i wyjąć tę dolną część obudowy z tych 4 śrub i macie tutaj dostęp do wszystkich połączeń i tak naprawdę jeżeli ten transformator w środku jest sprawny, to w ogóle nie ma potrzeby go wyjmowania, no ale na tym filmie zaraz ja wszystkie te śruby tutaj dookoła tej obudowy odkręcę, bo będę chciał cały ten transformator oczywiście wyjąć z obudowy i go dokładniej obejrzeć. Także to tylko takie króciutkie uzupełnienie już zrobione na końcu tego nagrania, żebyście praktycznie wiedzieli co tutaj z tym zrobić, co trzeba odkręcić. Natomiast ja biorę się teraz dalej do rozkręcania całej tej obudowy i wyjęcia tego transformatora ze środka. Ok, przyniosłem sobie klucz, to jest chyba 7. Dość szybko to poszło, nakrętki mam już odkręcone. Postawię ten transformator, tu mam jeszcze dwie podkładki. No i co? Spróbujmy go teraz
wyjąć. Nie jestem pewien, czy nie powinienem tutaj jeszcze odkręcić tego gniazdka, bo na razie mam wrażenie, że jednak coś go tutaj jeszcze trzyma. Być może tutaj to gniazdko będę musiał wykręcić. No i ten przewód jednak też chyba. Może zdejmę też te gumowe zaślepki. Tutaj spróbuję odkręcić też tę śrubkę na górze. Również z podkładką. Ok. Udało mi się tutaj otworzyć tę klapkę. No i mamy tutaj całe wnętrze naszego transformatora. Faktycznie, żeby go wyjąć, na pewno będę musiał tutaj poluzować to gniazdko i prawdopodobnie w ogóle odczepić tutaj styki. Odkręcę tutaj może też te styki od gniazdka. Będzie mi łatwiej je po prostu wyjąć. Okay. Teraz powinienem być w stanie wypchnąć to gniazdko na zewnątrz. Tylko tu muszę jeszcze jedną śrubkę poluzować. Przytrzymam nakrętkę i teraz to może uda mi się wykręcić. Tak. Mam gniazdko. Nakrętkę sobie zaraz stamtąd wyjmę. I mam nadzieję, że teraz, wypychając tutaj jednocześnie przewód, uda mi się cały ten transformator wyjąć ze środka. O. Ostrożnie, żeby tego nie uszkodzić. O. Mam cały transformator wyjęty z obudowy. Tutaj na transformatorze już żadnych dodatkowych napisów nie ma. Możecie go sobie ze wszystkich stron obejrzeć. Faktycznie ciężki, duży transformator, bardzo ładnie tutaj zabezpieczony, izolowany. Wykorzystam okazję, żeby go troszeczkę wyczyścić, aczkolwiek on nawet nie jest bardzo brudny. Tu przy okazji zauważyłem, że jakiejś uszczelki gumowej nie ma, więc trzeba było jednak ze stawianiem tego transformatora gdzieś w jakichś mokrych miejscach bardzo uważać. Tutaj znajdują się bezpieczniki, zaraz do nich zajrzymy. No i teraz tak, spójrzmy tutaj na połączenia. Tutaj mamy przewód zasilający wchodzący do transformatora. Tutaj przewód ochronny łączy się po prostu z obudową transformatora. Wcześniej, tak jak mówiłem, w tych starszych transformatorach była zwykle na obudowie przewidziana śrubka, do której przykręcano takie uziemienie. Tak jak, przepraszam, może zaraz to pokażę. O, tu mam ten transformator z warszawskich zakładów silników elektrycznych. Jest tutaj przewidziana śrubka, jest nawet napis przed włączeniem transformatora. Przyłącz tutaj uziemienie. Tutaj jest już to zintegrowane. Nie pamiętam, chyba właśnie gdzieś pod koniec lat 60. wprowadzono te przewody i wtyczki z przewodami uziemiającymi. Nie pamiętam, musiałbym to sprawdzić. No a dwa pozostałe przewody z przewodu zasilającego wchodzą tutaj do kostki i łączą się z przewodami idącymi
Tutaj jeden z tych przewodów idzie do bezpiecznika i następnie od bezpiecznika wchodzi tutaj do uzwojenia pierwotnego transformatora. Drugi idzie też tutaj do bezpiecznika i z bezpiecznika też wychodzi i wchodzi tutaj do uzwojenia pierwotnego transformatora, a tutaj mamy uzwojenie wtórne generujące prąd o napięciu 24 V i z niego wychodzą też tutaj dwa przewody, które prowadzą do gniazdka w obudowie transformatora. To jest właściwie wszystko. Więcej tutaj żadnych elementów, połączeń nie ma. Wszystko jest w miarę czyste. Wygląda na te połączenia wyglądają na sprawne. Zaraz sprawdzimy multimetrem, czy są tutaj faktycznie, czy jest przejście prądu po nich. A poza tym będziemy chyba mogli ten transformator z powrotem włożyć do obudowy. Obudowa w środku, zaraz wam to pokażę. Obudowa w środku jest czyściutka. Tutaj jest mocowanie gniazdka z przewodami wychodzącymi z uzwojenia wtórnego gniazdka z prądem o napięciu 24 V. Tutaj są te otwory przewidziane na bezpieczniki. Tutaj na górze są dwa otwory przewidziane na przykręcenie. O, tutaj widać te przykręcenie całego transformatora. No i to jest właściwie tak naprawdę wszystko i tutaj ta płytka z bezpiecznikami jest też przykręcona z przodu do obudowy. Mogę sobie miernikiem sprawdzić szybko przejście prądu. Tutaj mamy to wyjście z uzwojenia wtórnego. Jest po nim przejście. Tutaj mamy uzwojenie pierwotne. Też jest przejście, natomiast między tym a tym nie powinno być. No i nie ma. Myślę, że będzie można spokojnie spróbować i podłączyć ten transformator. Zajrzyjmy jeszcze do bezpieczników. Ok, ten bezpieczniczek wydaje się sprawny, nie jest przepalony. Zajrzyjmy do tego drugiego. Moment, tutaj jakoś nie bardzo widzę. Ok, wydaje mi się, że też jest... Tak. Też jest sprawny. O, widać taki cieniutki drucik w nim. Ok, myślę, że włożę teraz z powrotem ten transformator do obudowy, wciągając tutaj przewód. Tutaj zwłaszcza do tej śrubki na dole nie miałbym później dostępu, a spróbuję ten transformator tak wcisnąć pod to gniazdko. Okay, ta śrubeczka już tutaj trzyma. Dobra, spróbujmy go teraz z powrotem włożyć. Muszę to tak zrobić, żeby tutaj nie uszkodzić tego gniazdka. O. Tutaj zaraz przepcham przez ten otworek ten przewód, ale tutaj jest taka rozdwojona ta odgiętka, więc ja ją zabezpieczę taśmą. O, w ten sposób, żeby ona się gdzieś tutaj nie zahaczała po drodze. No i teraz spróbujmy ją tutaj wsunąć.
Ważne, żeby ona tutaj ładnie przeszła. Dobra, wydaje mi się, że nigdzie się nie zaczepiła. O! Tutaj płytka z bezpiecznikami weszła też ładnie do środka. Przewód już wystaje. Gniazdko też mamy tutaj zamontowane. Zaraz sobie przykręcę do końca tę śrubkę, która znajduje się tam na dole. Tutaj nic się nie uszkodziło, nie oderwało od bezpieczników, w porządku. Teraz wezmę dwie śrubki i przykręcę tę płytkę z bezpiecznikami. Tu będzie jedna. O, tu dobrze widać, gdzie one mają być wkręcone. Tu będzie druga śruba. Ok. Mocno się trzyma. Fajnie, tutaj wszystkie przewody dobrze się trzymają. Transformator zaraz przykręcimy też do obudowy, tylko chciałbym tutaj to gniazdko też przykręcić. Cieniutka śrubka i nakrętka z drugiej strony. To jest chyba ta. Tak. Ok, nakrętka. Przytrzymam nakrętkę i tu przykręcę. Dobra. Tutaj została mi jeszcze od spodu jedna śrubka. Tutaj muszę ją przyblokować. Może mi się uda palcem ją przytrzymać. O, dobrze, chyba wchodzi. Tam jest troszeczkę utrudniony dostęp, ale jak nakrętkę przytrzymam palcem, to się dobrze wkręca. Nie za mocno, żeby nie popękało to gniazdko. Ono jest dosyć kruche. Dobra, i teraz co? Teraz musimy przekręcić cały ten transformator. Tutaj na szczęście widać miejsce, w którym on powinien być przykręcony. Tylko niestety pamiętam, że nie mam jednej takiej śruby. Zaraz może w moim składzie różnych śrub coś takiego znajdę i wtedy będziemy też tę brakującą śrubę mieli uzupełnioną. Znalazłem tutaj w moim składzie śrub praktycznie identyczną śrubkę. Ona jest chyba troszeczkę krótsza, ale wygląda po prostu jak specjalnie do tego transformatora zrobiona. Zaraz zobaczymy, czy faktycznie sięgnie. Chodź tutaj. Jest, chyba wszedł. No to go od razu wkręcamy. Dobra, i teraz jeszcze tutaj z drugiej strony może uda się tę drugą śrubkę wykorzystać. Troszkę ta rączka przeszkadza. Ale wkręca się. No i fajnie, mamy transformator przykręcony dwiema śrubkami. Rączce to nie przeszkadza. Dobra, ostatni rzut oka na wnętrze tego transformatora. Tu sprawdzam zwłaszcza, czy przy tym wkładaniu, wyjmowaniu coś się nie uszkodziło. Ale wygląda wszystko na połączone. Kostka tutaj siedzi, przewody są. Ważna rzecz to oczywiście połączenie tutaj tych styków uzwojenia wtórnego.
Musimy je na nowo tutaj podłączyć. Może tak ją tutaj włożę tymi szczypcami. O, już się wkręca. Dobra, zaraz dokręcę. Teraz druga śrubka. O, może tu sobie śrubokrętem przytrzymam ten przewód. Tym przykręcę. Dobra. I tutaj tak samo. No i trzymają się. Fajnie. Możemy nawet wykorzystać okazję, że obudowa jest jeszcze otworzona i sprawdzić działanie tego transformatora, tylko bardzo ostrożnie, bo tutaj już są odsłonięte elementy urządzenia pod napięciem. Ustawiłem sobie tutaj miernik. Włączę teraz zasilanie. Transformator bardzo ładnie buczy. Sprawdźmy teraz prąd tutaj w gniazdku na wyjściu z uzwojenia wtórnego. O, nie chcę zasłaniać. Tutaj pokazuje nawet 27-28 V. 26,2, 26,1. A myślę, że gdybym podłączył ewentualnie ten transformator do regulatora napięcia i obniżył to napięcie do 220 V, czyli do takiego napięcia pierwotnego, na jakie jest on przewidziany. Spróbujmy. Myślę, że teraz ten transformator powinien być zasilany prądem mniej więcej o napięciu 220 V, na pewno nie więcej. I zobaczmy teraz. - 20 V na wyjściu, podniosę troszeczkę napięcie pierwotne. 22 niecałe. 22,9, 23. O, teraz mamy 23,9, prawie 24 V na wyjściu z transformatora, czyli myślę, że w ten sposób i w tej chwili jest on zasilany prądem o napięciu 220 V. Dobra, mogę to wyłączyć. Regulator sobie odstawiam, tak. Czyli nasz transformator wygląda na sprawny. Myślę, że możemy teraz z powrotem zamykać obudowę. Miernik sobie na razie odłożę, on się nam jeszcze przyda. Tutaj mamy wszystko w środku już przymocowane. Zakładam dolną pokrywę. Tutaj są podkładki. 2, a nawet 3. Czwartej chyba nie było. Nakrętki. I transformator mamy już zmontowany. Jeszcze zaraz włożę tylko tutaj te dwie zaślepki. Tutaj przy okazji zauważyłem jedną rzecz, która konstrukcyjnie jest trochę niepraktyczna. Mianowicie jak chcę wyjąć bezpieczniki, to mam trochę kłopot, żeby te nakrętki tędy zdjąć. Nie wiem, jak je przechylę, to one też nie bardzo tutaj chcą wypaść. No właśnie, trzeba... Na pewno jakoś to tam się w końcu wyjmie, ale przyznaję, że jest to troszeczkę niepraktyczne. Tutaj w każdym razie z powrotem założę te gumowe zaślepki. Zaraz ta troszkę ciężko wchodzi.
Dobra, ta już siedzi. Okej, ta też już siedzi. No. Oby nie było potrzeby wymiany tych bezpieczników. Transformator mamy już zmontowany. Zróbmy teraz ostatnią próbę. Podłączę go również do regulatora napięcia. Chciałbym troszeczkę jednak to napięcie obniżyć do tych mniej więcej 220 V z tych dzisiejszych 230. Także regulator wpinam tutaj do listwy. Jest mniej więcej ustawiony tak, jak już to robiliśmy. Włączam zasilanie. Bardzo ładnie buczy ten transformatorek. Podłączę teraz miernik. Myślę, że tak będzie to ładnie widoczne. No i sprawdzam napięcie. 22,7 mi teraz wychodzi. Podnieśmy troszeczkę. 23,9. Ok, 23,8. Czyli mniej więcej tak, jak powinno to pierwotnie działać. Bardzo się cieszę, mamy fajny, sprawny transformatorek z przemyskiej faniny. Mogę już tutaj wszystko odłączyć. Na pewno przyda się do jakichś prac warsztatowych, a w każdym razie będzie fajnym eksponatem. Ale jeszcze moment, zanim ten transformator trafi na półkę z innymi zabytkami techniki, warto byłoby go wykorzystać w praktyce, no bo to, że sprawdziliśmy miernikiem, że działa, jest oczywiście fajne, no ale jednak taki transformator powinien też do czegoś służyć. W moim przypadku myślę, że najczęściej byłby wykorzystywany jako źródło takiego w miarę bezpiecznego 24V oświetlenia w warsztacie, jako właśnie taki transformator do lampki warsztatowej. No i przyniosłem sobie tutaj taką oprawkę z żarówką 24V, którą już wypróbowywaliśmy podczas przeglądu innego starego transformatora TB3 z 1963 roku. To jest dokładnie ta sama żarówka. Wepnę tutaj wtyczkę w to gniazdko na wyjściu z transformatora, które powinno zasilać żarówkę prądem o napięciu 24V. Transformator podłączę sobie do regulatora napięcia, bo chciałbym jednak troszeczkę to napięcie zmniejszyć. Nie obecne 230 V, tylko gdzieś około 200-220. Wpinam sobie ten transformator tutaj do listwy zasilającej. Myślę, że to wszystko będzie teraz ładnie widać. Na razie na pewno jest poniżej 200 V i włączmy zasilanie. Aha, jeszcze na wszelki wypadek, jak zawsze, wkładam sobie tylko okulary. O, jak widzicie, żarówka bardzo ładnie się zapala. Ona jeszcze nie świeci z pełną mocą. Troszeczkę podnoszę napięcie. Myślę, że teraz ono powinno wynosić około 200-220 V, czyli takie napięcie pierwotne, na jakie ten transformator był przewidziany. Bardzo fajnie świeci ta żaróweczka. Oczywiście, gdybym używał ją w warsztacie, to podłączę ją sobie do jakiejś takiej lampki warsztatowej, nie tylko samą oprawkę. Nie wiem, jeżeli macie jeszcze inne zastosowania do takich 24V transformatorów ochronnych, to dajcie proszę znać w komentarzach. U mnie chyba właśnie jako źródło oświetlenia bardzo dobrze się nada. Na razie chyba nie mam żadnych innych urządzeń zasilanych takim napięciem. Przy pomocy tego regulatora mogę sobie oczywiście moc tej żarówki regulować, zmniejszyć, troszeczkę powiększyć. Ona może świecić słabiej lub jaśniej. Ok, sprawdziliśmy, że ten transformator fajnie działa także w praktyce. Myślę, że mogę to wszystko już rozłączyć. Odłączam tutaj też lampkę od gniazda transformatora. No i teraz już faktycznie chyba z czystym sumieniem mogę ten przejrzany, sprawny transformator odstawić na półkę razem z innymi starymi transformatorami. Na koniec postawiłem jeszcze na moim stole warsztatowym jeszcze raz tę małą kolekcję różnych transformatorów. Oglądaliśmy już w poprzednim nagraniu ten transformator TB3 z warszawskich zakładów wytwórczych aparatów wysokiego napięcia. Oglądaliśmy ten
transformator, czy raczej obudowę transformatora bezpieczeństwa z warszawskich zakładów silników elektrycznych. Dzisiaj obejrzeliśmy sobie ten transformator ochronny z 1970 roku z fabryki aparatów elektrycznych niskiego napięcia Fanina w Przemyślu, tak jak mówiłem, już powstałej pierwotnie jako oddział tych warszawskich zakładów wytwórczych aparatów wysokiego napięcia, w których powstały te dwa transformatory. No i właśnie w jednym z następnych nagrań myślę, że obejrzymy sobie właśnie albo ten transformator TB2 z zakładu K1 w Warszawie. Nie sprawdzałem nawet, czy on jest sprawny, a bardzo mnie też ciekawi ten właściwie prostownik Philipsa, stuletnie urządzenie gdzieś z lat 1920-1930, w którym na pewno brakuje dwóch lamp, które powinny się tutaj znajdować. To na pewno będzie też fajny temat kolejnego nagrania. Mam nadzieję, że ta mała kolekcja transformatorów z czasem jeszcze się rozrośnie i będziemy sobie mogli spokojnie obejrzeć jakieś inne urządzenia. No a w kolejnych, dalszych nagraniach na pewno wracam do odkurzaczy, bo mam trochę starych odkurzaczy do przejrzenia, do suszarek do włosów, bo też mi się tutaj pojawiło trochę nowych, starych polskich suszarek do włosów, polskich i nerdowskich. Pojawiła mi się w kolekcji też kolejna stara niemiecka, wschodnio-niemiecka wiertarka, także będzie co oglądać, ale cieszę się, że dzisiaj ten transformatorek z Faniny mamy w cudzysłowie odhaczony, obejrzany, że jest on sprawny i może spokojnie wracać na półkę z eksponatami. Dzięki jeszcze raz za dzisiaj, cześć, do zobaczenia następnym razem.